Hej, kontynuujemy Let's Playa z Black Mirror 3. Ostatnio byliśmy świadkami wielce emocjonujących wydarzeń. Zginęły dwie osoby, no a Adrian coraz bardziej ulega wpływowi Mordreda. Teraz może trochę uspokoimy te emocje i poszukamy menhirów. W tym celu udamy się przed zamek Black Mirror. One powinny być gdzieś tutaj. Ma być ich chyba 6. Tutaj widzimy pierwszy z nich. To są takie skały o dość charakterystycznych, choć nieregularnych kształtach. I think this is one of the stand-in stones Victoria mentioned. They should point to the entrance, but where and how? Właśnie wielka zagadka przed nami. Będziemy na menhirach używać mapy. W ten sposób Adrian będzie zaznaczał poszczególne punkty na niej. Maybe the layout of the menhirs is important. I'll note it down on my map. I'll lay a piece of paper on the map and use it to note down all the important information. Generalnie odnajdywanie i badanie menhirów, szukanie wejścia będzie polegało w dużej mierze na krążeniu w te i we w te, więc będzie to taki może etap gry, w którym nie będzie się działo aż tak wiele, ale mimo wszystko emocje myślę będą. Jeden menhir mamy już zaznaczony. Teraz przejdziemy do ogrodu. Tutaj powinny być kolejne menhiry. Tak, tu jest jeden, tu jest drugi. Także na tych używamy mapy, jak na wszystkich kolejnych, które będziemy widzieć. Odnalezienie tych głazów nie jest trudną rzeczą. One są dość charakterystyczne i rzucają się w oczy. I've now drawn in 3 menhirs. Są 3 menhiry. Powiedziałem, że one wyglądają dość charakterystycznie, ale być może nie wszystkie. Teraz jeszcze przejdziemy tutaj przed główną bramę, przed główne wejście do zamku. Tutaj znajduje się 4, który ominąłem dotychczas. Po prostu zapomniałem o nim. That's the 4th one. No i teraz zaczynają się schody, bo kończą się charakterystyczne menhiry. A należy odnaleźć jeszcze 2 pozostałe. No i tutaj trzeba kombinować, bo te menhiry, które nigdy nie zostały na nic innego przerobione, łatwo znaleźć. Ale pozostałe 2 są ukryte. Spójrzmy na ten kamień węgielny. A massive block of stone with a secret compartment, but there's nothing in it. I'd already discovered it before the castle fire. Czy aby na pewno nic w niej nie ma? W skrytce może nic nie ma, ale ten kamień. Czy nie jest to samo tworzywo, z którego są wykonane właśnie menhiry? Sprawdźmy. Yes, of course. They built the castle around a menhir. They probably carved the foundation stone directly out of the menhir when it had to be hidden. I'll mark it on my map. No i pozostał nam jeden ostatni menhir. Z nim również nie jest tak łatwo, jak z tymi pierwszymi 4. No i przyznam szczerze, że tutaj można mieć problem. Spójrzmy na ten posąg, z jakiego materiału on jest wykonany. A statue. Is that the white lady? I doubt it. She's too scantily dressed. O nie. God, I see her everywhere, even though she's not there at all. Still, it's a shame she's got so dirty. Dokładnie, biała dama kojarzy się bardziej z niewinną osobą, mimo że Mordred
nie uważał, że jest niewinna, bo uważał, że zdradza go z bratem, z Markusem, no ale biała dama niewinna i ukazuje się osobom o czystych sercach, natomiast no, ta pani na niewinną nie wygląda. A statue. Oh God, I see her everywhere, even though she's not there at all. Still, it's a shame she's got so dirty. Właśnie, bo nie zwróciłem uwagi na opis, na to, co powiedział Adrian. Otóż posąg jest brudny, więc należałoby go wyczyścić, a że mamy w ekwipunku przemysłowy środek czyszczący i szczotkę, to możemy to łatwo zrobić. Wow, this cleaner is really powerful. It's even removing the marble. That was painted to look like marble. The statue's actually made of, I bet it's some sort of local stone. Granite, maybe. No właśnie, tworzywo przypomina menhiry. Więc może to jest kolejny, ostatni już z nich. I should have thought of that earlier. The statue is made out of the same stone as the other menhirs, and someone at some point carved a statue out of it. I've marked off all 6 menhirs. We'll see what I can find out with this. Tak, mamy już komplet i wszystkie są zaznaczone na mapie. Właściwie to teraz zaznaczmy je, użyjmy ołówka na mapie. No i teraz powinny pojawić nam się te punkty. Dokładnie. I teraz połączmy je, może poza tym środkowym, które znajduje się wewnątrz zamku. No i sprawdźmy, co nam wyjdzie. Coś chyba nam to przypomina. Zaraz Adrian sam powie o tym, co ten kształt mu przypomina. Those menhir standing stone things around the castle are in exactly the same formation as this constellation. But what have those portals got to do with it? And where's the entrance? Konstelacja, którą Adrian widział podczas hipnozy, w tej wizji, w tej retrospekcji. Tylko co ta konstelacja, co te menhiry mają wspólnego z jego snem? Czy z jego wizją? Przecież wtedy był dzieckiem, kiedy ta wizja miała miejsce, kiedy te wydarzenia, które on widział w wizji, miały miejsce. No a wówczas wątpię, żeby wiedział o położeniu tych menhirów. Ciekawa i zagadkowa sprawa. A teraz z tego punktu centralnego, czyli z menhiru ustawionego wewnątrz zamku, przeprowadźmy linie biegnące przez pozostałe menhiry i zobaczymy, gdzie nas one zaprowadzą. A link to the church passes through a site of a menhir. Maybe there's a portal there. I could ask the priest about it. So, the line from the foundation stone through the greenhouse ends near a swamp. I ought to check the place out. I don't really want to roam around the woods until I've been to all the other places on my map. Strange. So a line from the foundation stone through a menhir ends up at the hotel. There's absolutely no way I can imagine a portal being there. Maybe in the vicinity of the hotel. A line from the menhir to the gateway ends in the middle of the woods. It's gonna be fun trying to find the right place. But I think the way to the crossroads in the woods does lead in the right direction. If you draw a line from the foundation stone through the site of the standing stone, you end up right by the academy. And there's one of these portals there. No i czeka nas poszukiwanie tych portali, sprawdzanie po kolei wszystkich miejsc. Więc tak jak powiedziałem, będzie w dalszym ciągu dużo łażenia. Stąd zabierzmy sobie jeszcze wiadro. To dalej jest wiadro. Tylko właśnie z jakimś tam wyżartym
Denkiem. Dobra, od którego punktu zaczniemy? Proponuję zacząć od kościoła w Wormhill. Porozmawiamy sobie z proboszczem. To jest właściwie jedyna osoba, która nam może pomóc zlokalizować któryś z portali. No ale zobaczymy, czy proboszcz będzie pomocny. Hello, Father. Welcome back, Adrian. Poprzednio pominąłem rozmowę na temat Markusa i Mordreda, ale myślę, że teraz możemy sobie posłuchać o tym konflikcie braci. We were talking about Marcus and Mordred. Yes, that's right. Marcus struck down his brother Mordred in a duel in the year 1213. After that, in order to atone for his actions, he had this church built here on pagan ground. A few years later, he also built the academy, also on pagan ground. It was to be used to house the Gordon Chronicles, so the curse could be researched by academics. But the academy was completely burned to the ground in 1512. Most of the chronicles were destroyed. Everything that could be recovered was brought here, to the church. Right, but all of these stories always begin with Marcus killing his brother. Does no one know the cause of the dispute? Well, there are various theories. Some say that Mordred was possessed by the devil. I also read somewhere that they were fighting over a woman. Which is pretty much the same thing, right? Basically, it's about the fact that Marcus Gordon, the more religious and stable brother, won. Mordred is depicted as a godless sinner who's burning in hell to this day. Do you know if the brothers were born here? Probably not. Both were tireless crusaders in the name of the church. But why they built a castle here in Willow Creek can only be speculated on. Perhaps they freed the land of non-believers and the castle used to be a kind of keep in order to hold the area. Or they were gifted the land by the church as a reward for their support in the Crusades. Thank you, Father. Swoją drogą bardzo ciekawe, że ta klątwa trwa już od 780 lat, bo zaczęła się, kiedy w 1213 roku Mordred zabił Markusa. Nawet wcześniej ona się rozpoczęła, kiedy Mordred został opętany. No a tutaj mamy już lata 90. XX wieku, 780 lat później. No i czy tym razem wreszcie uda się zapobiec tej klątwie? Czy uda się ją raz na zawsze zlikwidować? Ciekawe. Porozmawiajmy o tej siostrze Antolini, która opiekowała się Lady Victorią. Miss Antolini, Victoria's nurse, what do you know about her? She was sent by the diocese. They have very well-trained nursing staff, competent and trustworthy. You didn't know her personally? I know the manageress of the diocese, Mrs. Puft. She's the wife of the brother of the mayoress, Mrs. Puft, her sister-in-law. Yeah, but you've never met Miss Antolini. I saw her a couple of times when I visited Lady Victoria. Made a nice impression. I'm the last Gordon. Sounds like the last Mohican. What does that actually mean to me? My son, you don't have to remain the last one. It's up to you whether it's the end of your lineage or a new start. So, if I should decide to become a Catholic priest, then it would pretty much be the end. You can still think about it. Your inheritance isn't just of a spiritual kind, it's also material. There's also the Black Mirror estate to manage. Presumably also the one in Wales. A huge responsibility, but also a huge gift. And what about your church? It was built by Marcus Gordon, so it must belong to me now too? The gift isn't that huge.
Marcus Gordon built it, but he was also a loyal son of the church and always gave everything back that he got from it. Wormhill Church belongs to itself, and of course the people here. No tak, kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, taka sugestia Adriana, że mógłby zostać katolickim księdzem, nie pasuje mi do niego. Nie, Adrian nie mógłby być księdzem. Nie chciałbym widzieć go w roli księdza. Nie ta osobowość, nie ten charakter. No, druga sprawa, ojciec Fryderyk zasugerował, że wcale Adrian nie musi być ostatnim z rodu Gordonów. No przecież sam może założyć rodzinę, mieć dzieci. No i ród Gordonów mógłby dalej istnieć. No ale wielkie to zagrożenie, jeśli klątwa pozostanie i będzie trwać dalej. No ale jest to jakaś obietnica, może kolejne części gry będą, chociaż zobaczymy, co w trójce stanie się z Adrianem. No i była też wspomniana posiadłość w Walii, którą Adrian prawdopodobnie również odziedziczył. Posiadłość w Walii, przypominam, była zamieszkiwana przez Lady Eleonorę w pierwszej części. W drugiej części również w niej przebywaliśmy, kiedy Adrian został uwięziony. Bardzo ciekawe miejsce, do którego czuję też olbrzymi sentyment. Bardzo mi się podobało, zwłaszcza w pierwszej części Black Mirror. No dobrze, a teraz jeszcze został nam temat listu z Watykanu, więc bardzo ciekawy temat. Posłuchajmy. Father Frederick, I found a letter here, a very old letter. Please have a good look at it. But it's from the Vatican. From Pope Innocent III himself. Do you know how valuable this is? You mean if I auctioned it, I'd get a few bucks for it? Yes, a few suitcases full. But I didn't mean the material worth. Pope Innocent is regarded as the most important pope of the Middle Ages. He called out the Fourth and Fifth Crusades and formulated the foundations of the pontificate, which is still used today. If this is an original letter from Pope Innocent, then it's a very extraordinary document, a dictum of trust from the Church to your family ancestors. You can be really proud of your family. Wow, that's the first time I've heard that. Until now, I always thought it was a rumor. But you've got it here in black and white. Your family has been personally chosen by the Pope to fulfill an important duty. Sounds more like they were damned by it to me. It's quite obvious that this duty outgrew them pretty quickly. We're all tested by God, and it's a challenge for every one of us. But only steadfast faith can lead us through the darkness to the light in the end. Please have a closer look at the letter. It mentions a shade portal. Yes, that's true. One big one and 5 small ones. But I've never heard about them before. These 5 small ones probably mark the entrances that lead to the big one. The big one must be the shade portal that's described. Either way, I definitely think that one of the portals could be here under the church. Under the church? But that's not... But no. That really could be possible. Samuel visited Marcus's grave back then, and what can I say? It collapsed. It's been inaccessible since then. I was very saddened by the incident, but if you think about it, that kind of thing can only collapse. If there's a cavity underneath, bingo! But doesn't it say in the letter that the entrances have been sealed, so that no one could ever reach the big portal, and that the Gordons must make sure that it stays that way? Exactly, and I'm the last Gordon. After me, there's no one else to take care of it. That's why I've got to get rid of this whole thing for good. Czyli jeśli... Thanks for the help. May the Lord be with you.
Istotnie portal to też jest niedostępny w tej chwili. No ciekawa sprawa. Innocenty III był uznawany za jednego z najważniejszych papieży. Także kolejne ciekawe informacje od ojca, od proboszcza. No ale naszym celem w tej chwili jest odnalezienie portalu. Przynajmniej jednego z nich. No i teraz może udamy się do Pałacu Gordonów, czyli do przybytku Mareja. Ale dla odmiany, inaczej niż to było do tej pory, nie będziemy wchodzić do środka. Ale udamy się tą ścieżką. Właśnie. Bo to miejsce, czy okolice tego miejsca pokazywała mapa. No proszę, tutaj chodzi sobie Bobby. Spróbujemy zrobić mu zdjęcie. No, I've got a limited amount of film for the camera, and Bobby isn't really a suitable subject, if you ask me. Nie jest odpowiednim celem, ale jednak dla mnie, jako dla gracza i dla osoby, która chce zdobyć wszystkie dodatki, jest. Właśnie jeden z dodatków został odblokowany. A co tutaj się znajduje? Jakieś szczątki, to ciekawe. It's just a piece of flotsam with a raven sitting on it. Nothing unusual. No nie wiem. Dla mnie był on podobny trochę do Mata Newcastle, ale może mi się przywidziało tylko. No i co teraz? Teraz porozmawiamy sobie może z Bobbym. What's Bobby doing there? Hey, Bobby, what are you doing there? Hello, Darren. It's Denise's birthday today, but I haven't got a present. And you want to catch her a fish? No, I want to collect some mussels with pearls in them. I want to make a pretty pearl necklace for Denise. Yeah. I see. Look, Bobby, wouldn't that make a lovely present for Denise? Oh, it's beautiful. You can have it. Thanks, Darren. Oczywiście łatwo nam było oddać bądź co bądź kradzioną rzecz, bo to nie była nasza własność, znaleźliśmy ją w kostnicy. No, chociaż taka kradzież, może to należało do Phila i również pochodziło z kradzieży. Tutaj Bobby zostawił wodery, zabierzmy je. Those are the waders that Bobby had on. With a huge hole in them. Huh. Bobby must have ripped them when he rushed to take them off. No, oczywiście w woderach z dziurą nie będziemy tam włazić, bo Adrian by się zaziębił. Pójdziemy, no musimy znaleźć coś, czym naprawimy wodery, i w tym celu udamy się na rynek do Willow Creek. The constable's convertible. Equipped with regulation light and repair kit. I'm sure Zach won't mind if I borrow his repair kit. Oczywiście, że nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli sobie pożyczymy, nawet go o to nie pytając. Tak, swoją drogą, no oczywiście jestem wielkim fanem przygodówek, uwielbiam je. No ale nie sposób nie zauważyć, że w wielu przygodówkach bohaterowie, mimo że są
postaciami nawet pozytywnymi, skrajnie pozytywnymi, to lubią sobie przywłaszczać cudze rzeczy. Nawet nie tyle leżące gdzieś sobie zgubione przez kogoś, czy niepotrzebne komuś, ale na przykład zabierają z czyjegoś domu przedmioty bez pytania, tak kiedy nikt nie widzi, to przywłaszczają sobie coś, co komuś przecież może się przydać i jest czyjąś własnością. No ale taki już urok przygodówek, inaczej trudno by było wyjaśnić pochodzenie wielu przedmiotów z ekwipunku. Także no ma to swoje uzasadnienie. No dobra, mamy już ten zestaw naprawczy i mam nadzieję, że uda się za jego pomocą wodery naprawić. The repair kit is perfect, as if it was made to do this. Finished. Tak, widać naklejona łatka, taka w kroku, czy może z tyłu. Dobra, teraz je załóżmy. Trzeba to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy właśnie na te wodery. Now I just need a clown's nose and some big shoes. No i teraz obejrzymy sobie menhiry. They look exactly like the menhirs at the castle. I guess they mark something. Let's see. Damn, it gets deeper here. There's something down there, something dark, but I can't make it out exactly. Some diving goggles would be good, or something so I can see underwater without having to dive. No właśnie, coś dzięki czemu moglibyśmy widzieć pod wodą. W tej chwili chyba nie mamy niczego takiego, niestety. A mogliśmy mieć, gdybym lepiej rozegrał wizytę w kościele, ale nic to. Tak, niestety muszę najpierw zdjąć wodery i dopiero będę mógł opuścić to miejsce. No szkoda, że no, autorzy w ten sposób to skomplikowali, no bo to jest przecież oczywiste, że trzeba się przebrać, no a sama ta czynność zajmuje jednak trochę czasu. I'll take the waders off. They're uncomfortable after a while. Ale podoba mi się to, że Adrian te wodery przebiera się poza kadrem, nie widać jak to robi. Takie to sympatyczne. Teraz wracamy do kościoła w Wormhill i pójdziemy w kierunku plebanii, tam gdzie urzęduje zwykle grabarz, który oczywiście nie wykonuje swojej pracy na cmentarzu. O, tutaj znajdują się stare drzwi i na tych drzwiach leży jakieś lustro chyba? A pile of firewood, I assume. Almost everyone here still heats with wood. It's covered by an old door, which protects it from the rain. The door even has a round glass window in it. Aha, to jest taka szybka w stylu powiększonego wizjera może. The pane of glass is loose. I'll take it with me. No i teraz zbudujemy taką niezwykle ciekawą konstrukcję. Nie jestem pewien, czy to by zadziałało w rzeczywistości, ale tutaj zadziała. Okrągłą szybkę połączmy ze zniszczonym wiadrem. Fits perfectly. Now the bucket has a glass bottom. No i za pomocą tego będziemy widzieć pod wodą podobno. Przynajmniej w tym celu ten przedmiot zmontowaliśmy, czyli połączyliśmy te dwie rzeczy. No i sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w praktyce, czy zadziała. Zapewne znów trzeba będzie założyć wodery, chociaż sprawdzę, czy da się tego uniknąć. Adrian sam się przebierze, dobrze. Nie muszę wynotowywać kolejnego minusa.
Interesting. And exactly what I thought. There are some steps leading into the bottom. Unfortunately, the river has flushed tons of gravel down the steps and blocked everything up. No cóż, jak dotąd nie mamy szczęścia, bo wszystkie te portale, na które natrafiamy, są niedostępne. Tak, musisz się przebrać i dopiero będziemy mogli skorzystać z mapy. Dopiero wtedy łaskawie nam Adrian na to pozwoli. No ale realizm jest. So I can leave the waders here too. I'll leave the bucket here too, in case Bobby wants to look for presents again. W sumie racja, bo mapa by się w wodzie zamoczyła. Jeszcze może spojrzę na to ostrzeżenie i na zdjęcie. You're not allowed to swim in there. This is something like a missing poster. 2 boys disappeared here after taking a swim. It's suspected that they drowned, but their bodies were never found. Ciekawe, z kiedy jest to ogłoszenie? Czy jest to coś świeżego? Czy kolejne 2 ofiary nie mające związku chyba z klątwą familii Gordonów tutaj sobie pływają? A tutaj przecież jakieś zwłoki czy manekin. Nie jestem do końca przekonany, że to rzeczywiście jest manekin. No, ale trzeba zaufać Adrianowi. Więc no, tak naprawdę trudno powiedzieć. Może to jedna z ofiar, ale nie, bo na pewno te zwłoki niby, czy ten manekin jest dobrze widoczny, więc ktoś by to prędzej czy później odkrył. No w każdym razie ciekawe i niepokojące rzeczy się tutaj dzieją. Mnóstwo ofiar. No i co? Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Nie mamy szczęścia do portali, bo wszystkie są niedostępne, ale w końcu znajdziemy chyba ten jeden, którego będziemy mogli użyć. Mam taką nadzieję. Może w kolejnym odcinku się uda. Tymczasem na teraz to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.